Rok temu marka Liat weszła w segment ADV. Zaproponowała wtedy motocyklistom kilka kompletów odzieży motocyklowej, rękawic i buty. W tym sezonie motocyklowym marka debiutuje ze swoim nowym kaskiem ADV. Jest to pierwszy kask adventurowy w historii tej marki. Liat ADV 8,5, który jest kompozytem z włóknem szklanym, i 9,5, który jest kompozytem karbonowym. O różnicach między tymi wariantami opowiem pod koniec tego materiału, natomiast teraz zajmijmy się wersją bazową. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, że Liat ma mieć kask ADV, to od razu miałem ogromne oczekiwania. Liczyłem na to, że to będzie kask, który będzie się mocno wyróżniał w segmencie kasków ADV, który będzie nawet wyznaczał w pewien sposób trendy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tymczasem mam wrażenie, że tak się do końca nie stało. Projektanci marki Liat dokładnie zrobili research segmentów kasków ADV. Mam wrażenie, że powybierali te najlepsze elementy, najciekawsze rozwiązania. Do tego jeszcze dodali oczywiście coś od siebie, kilka patentów i w ten sposób zaprojektowali ADV 8,5 i 9,5. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest zły kask. Wręcz przeciwnie, jak sami zaraz zobaczycie, to są bardzo dobre konstrukcje, natomiast mam wrażenie, że pewne elementy mogłyby być trochę inaczej zaprojektowane. A o co mi dokładnie chodzi? Ja jestem Rafał, witajcie na kanale Na Motocyklu i zapraszam Was na moją recenzję i moje spojrzenie na nowość od marki Liat. Skorupa w ADV 8,5 to trzywarstwowy kompozyt z włóknem szklanym. Nie wiemy natomiast, jakie tutaj mamy dokładnie warstwy, tego Liat nie podaje. Kształt skorupy dość nowoczesny, widać tutaj nawiązanie do kasków enduro tej właśnie marki. Skorupa występuje w 3 różnych rozmiarach, w zależności od rozmiaru kasku, i EPS, który jest w środku, czyli ta wkładka absorbująca energię uderzenia, w 4 różnych rozmiarach. Więc tak naprawdę z dobraniem odpowiedniego kasku, odpowiedniego rozmiaru nie powinno być problemów. Kask był testowany w tunelu aerodynamicznym, więc mamy tutaj taką obietnicę Liata, że zrobił wszystko, żeby pewne takie cechy kasku, czyli unoszenie przy wyższych prędkościach, czy podatność na podmuchy boczne, żeby tutaj to wszystko było zminimalizowane. Ale tunel aerodynamiczny to jedno, rzeczywistość to druga rzecz, bo na motocyklach, tym bardziej na motocyklach ADV, to jest dość skomplikowana sprawa, bo pozycja, owiewki, szyba, to wszystko powoduje, że ten kask może się różnie zachowywać, więc to każdy będzie musiał sprawdzić indywidualnie. Ale dobrze, że ta skorupa była testowana w tunelu aerodynamicznym, bo nie wszystkie kaski ADV, czy w ogóle kaski motocyklowe są poddawane takim właśnie testom. Kask ADV 8,5 jest dość lekki jak na kask, który ma normę EC 2206. Rozmiar L waży w okolicach 1570 gramów, co go plasuje mniej więcej w połowie stawki kasków ADV bez blendy, bo tutaj mamy właśnie do czynienia z takim kaskiem. Climb Cryos Pro jest od niego lżejszy, natomiast Arai Tour X5 na przykład jest cięższy, więc tutaj mamy taką średnią półkę, jeżeli chodzi o wagę kasku ADV bez blendy przeciwsłonecznej. Od kasku adventurowego oczekuję wydajnej wentylacji. Jak to jest w przypadku tego kasku? Jak to skonstruował Liat? Zacznijmy od tego wlotu wentylacyjnego na szczęce, bardzo ważnego z punktu widzenia takiej aktywnej jazdy na motocyklu, na przykład w terenie. Mamy tutaj ogromną wentylację na szczęce, która składa się z kilku dużych otworów, które są otwierane za pomocą jednego suwaka. Ten suwak jest tutaj na środku, no i muszę Wam powiedzieć, że jest on dość głośny, więc na pewno usłyszycie moment przełączania tej wentylacji. Mamy tutaj wentylację otwartą albo zamkniętą, suwak ma tylko 2 pozycje. W środku od wewnątrz znajduje się filtr, który jest takim zabezpieczeniem przed dostaniem się pyłu do środka, również i owadów, bo te otwory są dość duże. Powietrze z tej wentylacji szczękowej kierowane jest też do góry, tutaj kilkoma kanałami. Mamy natomiast tutaj pewien element, na który warto zwrócić uwagę, dlatego że jest tutaj ten nosek w kasku. To jest dość popularne rozwiązanie, natomiast w wielu kaskach ten nosek jest demontowalny, tutaj nie jest demontowalny, więc to powietrze z tych kanałów nie jest doprowadzane bezpośrednio na szybę, tylko kierowane jest w stronę naszego nosa, w stronę gogli, jeżeli mamy je założone. Z jednej strony wygląda to fajnie, ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że nie każdy będzie jeździł z goglami, to jest jedna rzecz, i nie każdy będzie jeździł z pinlockiem. Ci, którzy będą używali tego kasku w taki sposób mocno dualowy, czyli mocny off-road i asfalt, niekoniecznie będą chcieli zakładać pinlocki na wizjery, żeby tego pinlocka po prostu nie zniszczyć, kiedy jeździmy
jeździmy z otwartym wizjerem w terenie. I wtedy na przykład te kanały dobrze by było, żeby skierowane były właśnie na wizjer, żeby trochę tutaj ten wizjer ochładzały i dobrze odprowadzały wilgoć z tego wizjera. Tutaj nie ma takiej opcji. Te kanały są cały czas skierowane w stronę naszego nosa, w stronę gogli, nie natomiast na wizjer. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało, bo może się okazać, że to nie będzie stanowiło dla niektórych problemu, ale dobrze by było moim zdaniem, gdyby ten nosek był demontowalny. Tutaj jest on na stałe. Jeżeli chodzi o wentylację na czole, to mamy dwa duże wloty wentylacyjne po lewej i po prawej stronie. Dostęp do wentylacji jest od spodu, od daszka, od góry się nie dostaniecie do tej wentylacji. Mamy tutaj duże wloty wentylacyjne, natomiast suwaki są dość małe, więc wymagają zapewne przyzwyczajenia się do nich. Operowanie, otwieranie i zamykanie tej wentylacji po prostu będzie wymagało pewnej wprawy. Natomiast na pewno nie będziecie narzekać na rozprowadzenie powietrza w środku, bo tych kanałów wentylacyjnych jest sporo i na wyprowadzenie ciepłego i wilgotnego powietrza, dlatego że tych wylotów wentylacyjnych jest tutaj też dużo. Na szczęce po lewej, po prawej stronie mamy wylot ciepłego powietrza, znane rozwiązanie chociażby z Cryosa Pro, bo on też takie wyloty ma. Natomiast z tyłu na spoilerze są dwa tutaj wyloty ciepłego powietrza i po lewej, po prawej stronie w dolnej części kasku również. I co ciekawe, w centralnym miejscu na kołnierzu z tyłu też mamy taki wylot wilgotnego ciepłego powietrza. Także naprawdę powinna tutaj wentylacja być w miarę wydajna, nie powinniśmy na nią narzekać. Oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, a teraz mówię Wam trochę na sucho, jak tylko sezon się rozpocznie w pełni, będzie można tak naprawdę pojeździć, przetestować ten kask nawet w cieplejsze dni, to wtedy będę mógł ocenić, jak ta wentylacja tak naprawdę działa. Daszek w kasku ADV 8,5 został wykonany z tworzywa, prawdopodobnie z poliwęglaną. Jest dość sztywny, ale lekko się poddaje. Nie jest on regulowany, jeżeli chodzi o kąt nachylenia, także mamy tylko jedną pozycję. Punkty montażowe, na to warto zwrócić uwagę. Mamy tutaj 4 punkty montażowe, które są niezależne od mechanizmu wizjera. To jest dobra informacja według mnie. Przy daszku mamy takie aluminiowe trzpienie, natomiast przy skorupie dokręcone są takie elementy montażowe z tworzywa. Myślę, że im częściej będziemy ściągać ten daszek, tym one się będą po prostu zużywać. Myślę, że będzie to dostępne jako część serwisowa, ale to jest tak rozwiązane, ponieważ ten daszek po prostu przy upadku, przy wypadku powinien się odpiąć od kasku i nie będzie tutaj stanowił jakiegoś zagrożenia dla motocyklisty. Także to jest takie rozwiązanie, które ma poprawić po prostu poziom ochrony. Trochę więcej czasu chciałbym poświęcić samemu wizjerowi i mechanizmowi wizjera, bo tu uważam, że pewne rzeczy Liat mógł zrobić lepiej. Jeżeli chodzi o sam wizjer, to dostajemy w pudełku dwa wizjery. Jeden jest fotochromatyczny, który jest już zamontowany na kasku, więc sam się ściemnia, sam rozjaśnia w zależności od warunków atmosferycznych, a drugi to jest przezroczysty. Jeżeli chodzi o fotochrom, to tutaj mamy technologię, która jest technologią Liat. To nie jest ta technologia, która znana jest chociażby z takich kasków jak Klim Cryos Pro czy Shoei, gdzie tam marka Transitions robi fotochromy. Tutaj działa to dobrze, ale chciałbym to w tym sezonie przetestować i porównać te dwa rozwiązania, który tak naprawdę lepiej działa, czy fotochrom Shoya, czy fotochrom na przykład właśnie Liata. Ale to jest dobra informacja, że dostajemy ten wizjer fotochromatyczny, bo nie ma tutaj blendy, więc to jest taki ratunek w te słoneczne dni. Wizjery są duże, wizjery są przystosowane pod pinlocka. W pudełku dostajemy pinlocka 120 XLT w wersji Max Vision, czyli pokrywa ten pinlock naprawdę sporą część wizjera, zarówno jednego jak i drugiego, więc o parowanie tutaj na pewno w tym kasku nie musimy się martwić. Sam mechanizm wizjera działa dość płynnie. Mamy tutaj z lewej strony łopatkę i blokadę tego wizjera. Jest mikrouchył i mamy kilka pozycji wyczuwalnych. Pierwsza pozycja, druga, trzecia i czwarta. To jest maksymalne podniesienie, więc działa to dość płynnie. I widzę, że ten pinlock też nie powinien tutaj nam w żaden sposób na uszczelkę nachodzić. Mamy tutaj wyraźną krawędź, nawet delikatnie jest ten wizjer odsunięty od tej uszczelki, więc tutaj z pinlockiem też nie powinno być problemu w mojej ocenie. Poświęciłbym trochę czasu też na mechanizm wizjera i przyjrzał się, jak on jest skonstruowany, dlatego że tutaj uważam, że Liat mógł to rozwiązać trochę lepiej i mógł pójść w takie bardziej nowoczesne rozwiązania. Tutaj wykorzystał trochę archaiczne rozwiązania. Chodzi o system montażu samego wizjera, który opiera się na elementach z tworzywa, które po prostu łatwo ukręcić. Trzeba
w odpowiednim miejscu je zamontować, w odpowiednim kierunku kręcić, tak żeby otworzyć, zamykać. Oczywiście wszystko jest narysowane i to jest dobra informacja, bo mamy napisane, który to jest lewy, który to jest prawy, mamy informację, w którym kierunku zamykamy, natomiast nie jest to intuicyjne. I takie rozwiązanie wykorzystywał na przykład Klein Cryos Pro, ale już w nowym X1 Alpha, który za niedługo się pojawi na rynku, z tego rozwiązania się wycofali. XWED 2 od Nexa też miał to rozwiązanie i też się z tego wycofali. Już w XWRL-u pojawiły się śrubki dokręcane po prostu, a w XWED 3 już mamy w ogóle po prostu mechanizm wizjera z taką zapadką zwalniającą. Dlaczego się z tego wycofywali? Dlatego, że motocykliści ADV w mojej ocenie nie lubią nieintuicyjnych rozwiązań. Więc po prostu podczas użytkowania kręcą nie w tym kierunku, w którym trzeba, montują nie z tej strony, której trzeba i podejrzewam, że z Liatem może być tak samo. Jeżeli będziemy na to zwracać uwagę i będziemy o to dbać, to nic się nie stanie, ale wystarczy chwila nieuwagi i przekręcimy i możemy zniszczyć ten element, dlatego też Liat w pudełku dodaje kolejne 2 elementy, które są elementami zapasowymi. W mojej ocenie mogło to być trochę inaczej, bardziej nowocześnie rozwiązane, natomiast kolejną rzeczą, która jest taką słabością tego systemu, jest to, że tutaj ten cały mechanizm opiera się na po prostu takim trzpieniu, na którym ten wizjer się porusza. I problem polega na tym, że kiedy jeździmy rzeczywiście adventurowo i ktoś korzysta z tego kasku w sposób dualowy, czyli otwiera, zamyka w zależności od warunków, jeździ w błocie, w piachu i tak dalej, no to ten kurz, ten piasek, to błoto zbiera się też na mechanizmie wizjera, a z czasem to wysycha i robi się pasta ścierna. Raz, że to rysuje wizjer, to jest jedna rzecz, a dwa, że też rysuje i trochę jakby szlifuje poliwęglan, więc jeżeli ten wizjer na tym trzpieniu się obraca, no to jest w stanie się delikatnie z czasem wytrzeć. I to powoduje, że dochodzi do rozregulowania wizjera i już nie przylega tak dobrze do uszczelki, zaczyna ten wizjer po prostu na przykład gdzieś tam przeciekać. Ten problem był w Kleinie Cryosie Pro. Jeżeli ktoś nie dba, nie czyści regularnie tego wizjera, to tak się może właśnie wydarzyć, że zacznie tutaj ten wizjer przeciekać na uszczelce. Wymaga to regulacji tego wizjera, natomiast tutaj tej regulacji zbyt dużej nie widzę. Jest delikatna regulacja na śrubkach, ale nie widzę jej zbyt dużej. Ja nie mówię, że to jest coś złego, może się okazać, że w użytkowaniu w ogóle nikt nie zwróci na to uwagi, ale w mojej ocenie i z mojego punktu widzenia, patrząc na doświadczenia motocyklistów i na to, z czym przychodzą, na przykład jeżeli chodzi o reklamacje i problemy w kaskach adventurowych, to bym tutaj ten element trochę inaczej zaprojektował. Nie mówię, że jest źle, bo jest prosto, więc jeżeli ktoś dba o to, czyści regularnie, to tutaj nie powinno być problemu. No i przede wszystkim zwraca uwagę, w którą stronę trzeba kręcić, bo tutaj będzie problem, tym bardziej, że już pojawiły się jakieś recenzje i testy tego kasku w internecie, no i zauważyłem w niektórych recenzjach, że no te elementy już są po prostu źle zamontowane przy tych profesjonalnych testerach odzieży i akcesoriów motocyklowych. Nie wiem, czy to były testy płatne, czy niepłatne, mniejsza o to, ale no już mamy pewien taki element, który nawet testerzy źle montują. Więc to bym zmienił, ale nie mówię, że będzie źle, może się okazać, że ten mechanizm całkiem dobrze się będzie sprawował. Jeżeli chodzi o wnętrze tego kasku, to tutaj jest trochę rzeczy do opowiedzenia, bo mamy EPS, więc takie jakby standardowe rozwiązanie odnośnie pochłaniania energii uderzenia. Mówiłem, że ten EPS występuje w 4 różnych rozmiarach, ale występuje też w 4 różnych gęstościach, w zależności, który element kasku weźmiemy pod uwagę. Ale dochodzi nam jeszcze coś, mianowicie z kasków Enduro wykorzystał tutaj Liat swoją technologię, nazywacie to 360 turbin. I to nie chodzi o jakąś wentylację, tylko w środku w EPS-ie znajdziemy takie elementy, które wyglądają po prostu jak takie turbiny niebieskie, które są rozlokowane w różnych częściach tego wnętrza i to są elementy, które działają trochę jak MIPS w kaskach motocyklowych, czyli mają zapobiec energii rotacyjnej, przedostania się tej energii do mózgu i też pozwalają lepiej się zachować tej konstrukcji przy takich uderzeniach przy małej prędkości. To się sprawdzało w kaskach enduro, w kaskach motocross, więc tutaj też to rozwiązanie wykorzystał Liat i to się świetnie wpisuje w nową normę ECE 2206, bo ten kask tę normę spełnia, a ta norma sprawdza też jakby zarówno energię rotacyjną, no ale również przy małej prędkości. Także tutaj świetnie się to wpisuje jakby w te rygorystyczne testy.
Wnętrze jest oczywiście wnętrzem antybakteryjnym, bardzo miłe w dotyku. Ja ogólnie lubię kaski Liat, to jak leżą, to że czuć, że one przylegają do głowy, ale pozostawiają na przykład w uszach pewną przestrzeń. Natomiast to wszystko zależy tak naprawdę od indywidualnych predyspozycji, od tego, jak ten kask po prostu na danej głowie siądzie. Mamy zapięcie podwójne D, które jest tytanowe, także taki standard. Natomiast samo wnętrze jest o tyle ciekawe, że po pierwsze mamy policzki, które mają system awaryjnego wypinania, a po drugie mamy również miejsce na interkom. Nie ma co prawda jakiegoś takiego interkomu marki Liat, który możemy tu zamontować. Raczej chodzi o aftermarketowe interkomy jak Cardo czy Sena, ale po pierwsze są miejsca na głośniki, które mają średnicę 45 mm, nawet więcej, więc tu spokojnie te największe głośniki się zmieszczą. Jeszcze będziemy mieli możliwość regulacji położenia tych głośników i są też miejsca na wyprowadzenie przewodów, na zamontowanie mikrofonu, także tutaj Liat przewidział, że taki interkom też będzie w użytku, ale jakby swojego nie mają, trzeba myśleć o aftermarketowych rozwiązaniach. Szkoda tylko, że ta wkładka centralna kończy się takim czepkiem i że ten element tutaj u góry nie jest demontowalny. Mógłby być jakby elementem również tej wyściółki, dlatego że jak ją ubrudzimy tutaj, a to się na pewno zdarzy, kiedy zaczniemy jeździć gdzieś na jakichś błotnych warunkach albo w pyle z otwartym wizjerem i z samymi goglami, jestem przekonany, że tu będzie brudno, no to fajnie by to wyczyścić można było, a tak to mamy tą siateczkę, która będzie brudna, no i będzie po prostu problem z wyczyszczeniem, ale jak sami widzicie, nie wiem, mam nadzieję, że widzicie, jak jest rozprowadzone w ogóle powietrze tutaj w tym kasku, także jest tego sporo, tych wyciągów, samych kanałów wentylacyjnych, którymi dostarczane jest powietrze. Mam nadzieję, że to doskonale widać. Kask Liat ADV 8,5 i 9,5 objęte są programem, który jest programem 3-letnim. To jest program takiego ubezpieczenia Liat. Jeżeli Wam się coś wydarzy, zniszczycie kask podczas wypadku, to wtedy spełniając pewne wymogi możecie starać się o to, aby móc zakupić nowy kask ADV 40% taniej i ten program trwa przez 3 lata od daty zakupu. Trochę to przypomina taki Gear Protection u Klima, który jest już od lat, no ale takie dodatkowe ubezpieczenie i dodatkowa rzecz, którą dostajemy kupując właśnie ten zestaw. Ten kask możecie wykorzystać w różnych konfiguracjach, bo możecie wykorzystać po prostu jako dual, możecie wykorzystać tego gogla, które są w zestawie, jeździć z goglami z wizjerem lub bez wizjera, możecie w ogóle zdemontować daszek i jeździć w tym kasku jak w kasku drogowym na jakichś takich dłuższych przelotach. Także no, typowa konstrukcja dualowa, która daje sporo możliwości, no i czyni ten kask takim bardzo, bardzo uniwersalnym, więc w różnych tutaj, przy różnych aktywnościach ten kask wykorzystamy. Czy to będzie jazda adventurowa, jazda enduro, można ten kask też wykorzystać jako motocrossowy bez żadnego problemu, czy nawet po prostu jako kask drogowy, streetowy, bo jako integralny też całkiem nieźle będzie sobie na pewno radził. Czym różni się ADV 8,5 od 9,5? Przede wszystkim skorupa jest z innego materiału. W kasku 9,5 macie kompozyt 6-warstwowy karbonowy, więc ta skorupa jest lżejsza w porównaniu z tą kompozytową z włóknem szklanym. Przy rozmiarze L waży karbonowy około 100 gramów mniej, więc może nie jest to jakoś dużo, ale oprócz tej wagi dostajecie coś jeszcze, bo dostajecie przede wszystkim gogle, które mają już szybkę iris, dostajecie zapięcie feedlock, a nie podwójne D, dostajecie również tutaj torbę, która no, jest taką bardziej prestiżową torbą do przewożenia kasku. Więc jest kilka rzeczy, które dostajemy ekstra w tej wersji 9,5. Ta wersja 9,5 występuje tylko w jednej grafice. Taki bardzo ładny karbonowy kask, taki bardziej prestiżowy, ale zarówno jeden, jak i drugi wariant jest wariantem, który naprawdę spełnia bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa czy komfortu. To teraz Wam pokażę, co dostajemy w pudełku razem z Liatem ADV 8,5. Przede wszystkim dostajemy dodatkowy wizjer. Na kasku jest zamontowany wizjer fotochromatyczny, natomiast dostajemy jeszcze wizjer, który jest wizjerem clear i oba wizjery są przystosowane pod pinlocka. Pinlocka też mamy w pudełku. To jest pinlock, który jest pinlockiem 120 XLT, więc to jest ten nowy, bardzo wydajny pinlock, ale ważne, że to jest Max Vision pinlock, więc pokrywa bardzo dużą część i obszar tutaj wizjera, więc o parowanie naprawdę nie ma się co martwić. Co jeszcze dostajemy? No dostajemy przede wszystkim gogle, to są gogle Liat,
które są z oznaczeniem 4,5 Velocity. Bardzo dobre gogle, które są goglami pasującymi wręcz idealnie do tego kasku. Ten kask po prostu zaprojektowany pod te gogle. Szybki są oczywiście w goglach wymienne, więc jeżeli ktoś nie chce przezroczystej, która jest w zestawie, może jakąkolwiek inną sobie dokupić i wykorzystywać. Jak można wykorzystać te gogle, to zaraz Wam pokażę. Co jeszcze dostajemy? Dostajemy przede wszystkim zaślepki do mechanizmu wizjera. Jeżeli nie chcecie wykorzystywać wizjera, chcecie wykorzystać ten kask jako kask na przykład enduro czy motocross, to wtedy można sobie zabezpieczyć mechanizm wizjera takimi zaślepkami. One też są opisane, lewa, prawa od wewnątrz, więc myślę, że montaż nie będzie stanowił tutaj żadnego problemu. Co dostajemy jeszcze? No dostajemy, moi drodzy, oczywiście zestaw zapasowych tutaj uchwytów montażowych do mechanizmu wizjera. To są te stworzywa mechanizmy, które są po pierwsze opisane jest na nich, w którym kierunku trzeba kręcić, a po drugie mamy tutaj ten element od wewnątrz też opisany, który jest lewy, a który jest prawy. To jest ten element, który moim zdaniem jest najsłabszym punktem tego kasku. Motocykliści ADV nie lubią takich rozwiązań. Oni wolą rozwiązania proste, intuicyjne. Nie lubią się zastanawiać, czy to trzeba zamontować tak, czy może tak, czy trzeba przekręcić w lewo, czy w prawo. Często robią to w rękawicy, robią to szybko, gdzieś tam, no i pojawiają się problemy, czy się ukręca to. Dlatego tak dużo osób gdzieś tam narzekało na Clima Cryosa Pro, że słabe elementy robią montażowe. Na Nexa też narzekali, że słabe elementy, że to się urywa. No jak się kręci nie w tym kierunku, w którym trzeba, to można ukręcić. Więc to też jest jakby w pudełku, lewa i prawa strona. I dostajemy jeszcze coś, bardzo ważna rzecz, czyli smar silikonowy, który jest dołączony do opakowania i to jest element, który służy do konserwacji uszczelki. Bardzo ważna rzecz i o tym w ogóle motocykliści chyba nie pamiętają, żeby konserwować uszczelkę. Uszczelka, która jest elementem bardzo często niewymiennym, więc jeżeli uszkodzicie uszczelkę, ona pod wpływem, nie wiem, UV, pod wpływem słońca, ciężkich warunków zacznie się na przykład wulkanizować, bo tak też się może zdarzyć, no to wtedy już kask macie praktycznie do wyrzucenia, bo nic z tym nie zrobicie, nie kupicie uszczelki, nie zamontujecie nowej, więc moi drodzy, silikonowy smar pielęgnujemy, dbamy, żeby był szczelny ten wizjer, żeby nam nic nie przeciekało, dbamy o niego właśnie w ten sposób. I to jest wszystko, co dostajemy jakby w zestawie, więc no jest taki kompletny zestaw jak na kask dualowy. Myślę, że wielu producentów kasków dualowych może brać przykład, jeżeli chodzi o zestaw, bo to jest naprawdę dość atrakcyjny komplet. W tym materiale miałem przyjemność zaprezentowania Wam kasku nowego od Lita. Taki mój punkt widzenia na tę konstrukcję. To są naprawdę bardzo dobre kaski. To jest taka w tym momencie wyższa półka w segmencie kasków ADV bez blendy przeciwsłonecznej. Kaski, które oczywiście warte są uwagi, pomimo pewnych tutaj moim zdaniem elementów, które mogły być trochę inaczej zaprojektowane, ale wierzę w to, że projektanci marki Liat dokładnie wiedzieli, co robią. Wszystkie linki do tego produktu, do wersji 9,5 zostawiam w opisie do tego materiału. Tam możecie zobaczyć kolory dokładnie, jak wyglądają, również i ceny sprawdzić, zweryfikować. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i widzimy się w kolejnym materiale i w kolejnej recenzji. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć!